Witam ponownie na moim kanale Beat Tarot. Dzisiaj zrobimy czytanie ogólne, co powinieneś wiedzieć na ten moment. I najpierw zobaczymy, co dzieje się w sprawach zawodowych, finansowych, a później w sprawach uczuciowych. Do tego celu wykorzystamy karty wyroczni i zobaczymy, jakie energie będą chciały się nam tutaj pokazać. Proszę również pamiętać o tym, że są to lektury ogólne i nie ma możliwości, żeby w pełni rezonowały z każdym. Pamiętaj więc, żeby wziąć to pod uwagę, bo co działa i pomaga w Twojej osobistej sytuacji, to niekoniecznie musi zawsze występować u każdego, więc to, co nie ma wpływu na Ciebie, to po prostu musisz odrzucić. Zobaczymy w takim razie, jakie energie z kart wyroczni będą chciały się dzisiaj pokazać dla raczków. Co raczek powinien wiedzieć w sprawach zawodowych? Jakie przesłanie dla raczka na sprawy zawodowe? Dobrze, mamy 3 karty i pierwsza karta mówiąca o tym, że następuje jakaś regeneracja, że jest to czas odrodzenia, nadejścia czegoś nowego. Druga szansa. Masz jakby dostęp teraz do drugiej szansy. Wszelkie możliwości, które uważałeś, że są już nieosiągalne, są już martwe, teraz ożywają w bardziej jakby silniejszej formie. Wszystko, co do tej pory być może postrzegałeś jako porażkę albo stratę, to zostanie to zastąpione czymś lepszym, potężniejszym i to odrodzenie jest pewne. Bądź gotowy na wejście na nową ścieżkę życia, bo ona wypełni się dla Ciebie w sposób cudowny, tak? I karta też mówi o tym, żeby spojrzeć na to, co być może wydawało Ci się do tej pory, że jest zbyt trudne. Może coś w Twojej karierze nie udawało się do tej pory osiągnąć. Więc warto jakby dostrzec, jakie z tego można wyciągnąć lekcje. Zrozumieć, że z tych trudności, które być może miałeś w swoim życiu, przenika jakaś nowa świadomość, coś staje się bardziej oczywistsze. Powstajesz jakby nowy Ty i otwiera się dla Ciebie nowy początek. Jakby lepsza wersja tego, co wcześniej być może już kiełkowało w Twojej wyobraźni, albo próbowałeś coś zrealizować, urzeczywistnić w swoich wizjach, więc jakby teraz jesteś gotowy na ten sukces. Pojawiają się nowe możliwości, znacznie lepsze od tych, które pojawiały się wcześniej. I
jakby jest to ten odpowiedni czas, ten odpowiedni moment, kiedy z tej straty lub porażki rodzi się jakaś obfitość, więc warto też nie rozpamiętywać przeszłości, bo tak naprawdę doświadczasz tego odrodzenia. Dostajesz kolejną szansę, drugą szansę na urzeczywistnienie swoich pomysłów, swoich planów dotyczących właśnie kariery, pieniędzy. Kolejna karta to wszystko, co błyszczy, więc być może próbujesz być kimś, kim naprawdę nie jesteś. Może gonisz za jakimiś nowinkami. Tutaj jest potrzeba spojrzenia poza swoją powierzchowność. Może zakładasz maski, żeby ukryć swoją prawdziwą naturę, tak? To może być naturalne, że chcesz pewne rzeczy ozdobić, upiększyć, zdobyć większy przez to status, tak? Ale czy jeśli błyszczysz, to wtedy jest lepiej? Czy prawda jest taka, że ludzie starają się zdobyć rzeczy ze względu na to, co dla nich zrobią i w jaki sposób one podniosą ich na duchu, czy uczynią coś dla nich konkretnego. Wtedy są jakby bardziej atrakcyjni, a karta jakby sygnalizuje, że nadszedł czas, abyś spojrzał poza te ozdoby na to, co jest pod powierzchnią, żebyś równocześnie nauczył się też rozpoznawać te maski wokół siebie, co kryje się za motywami działania pewnych ludzi, co za tym stoi, żebyś nauczył się dostrzegać, co znajduje się pod powierzchnią, po to, żeby zobaczyć, czy nadal pragniesz tego samego, czy nadal pragniesz tego, co na zewnątrz tak pięknie błyszczy. I może być tak, że czasami szansa jakaś wygląda tak dobrze, błyszczy bardzo mocno, że nie możesz się jej oprzeć, zwłaszcza kiedy widzisz, że inni sobie z czymś bardzo dobrze radzą albo trafili w jakieś sedno sprawy. I czy ty też masz takie poczucie, że gonisz za jakimiś nowinkami, błyszczącymi rzeczami, sprawami, które przyciągają twoją uwagę? I karta jakby ostrzega, żeby nie zwracać uwagi na tych, którzy właśnie podążają za tymi błyskotkami, którzy ulegają jakiejś zazdrości, bo to, co osiągnęli, może nie być tak naprawdę prawdziwym sukcesem, którego szukasz, więc jest to też ostrzeżenie, żeby nie porównywać się do innych, bo widzisz tylko ten blask zewnętrzny, a nie widzisz jakby sedna sprawy. I jest to czas, kiedy właśnie
będziesz miał możliwość dostrzec, że nie wszystko, co się świeci, może być właśnie dla Ciebie tym złotem. To jest sygnał, żeby odejść od tego, o czym myślisz, bo maskujesz jakby to, co znajduje się pod spodem. I dążenie do właśnie tych błyskotek, tych iskier, tego brokatu może doprowadzić do trudnej sytuacji, w której będziesz żałował, że w coś się wpakowałeś. Więc jest to jakby przestroga, że lepsze rzeczy na Ciebie czekają. Nie podążaj za wszelką cenę za tym, za czym inni ludzie podążają, za tym, co wydaje się piękne i cudowne, za każdą nowinką, bo to mogą być tylko maski, które ukrywają całe sedno sprawy. Miej własne przekonania i własne dążenia. Staraj się dostrzec, czy w jaki sposób tak naprawdę ktoś doszedł do danego sukcesu, rozwinął swoją karierę i czy Ty naprawdę chcesz podążać tą samą ścieżką. I kolejną kartą to prawo dawania, wymiana prezentów, dawanie, otrzymywanie, wszelkie kompromisy, ustalanie też pewnych wartości. I to jest czas, kiedy będą oferowane Ci różnego rodzaju możliwości, ponieważ masz w tej chwili wszystko, czego potrzebujesz, żeby je otrzymać, ale musisz poświęcić czas, być może wymienić się doświadczeniem, umiejętnościami, zaangażować się w coś całym sercem, w to, co chcesz robić, czym się chcesz zajmować. Masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby odnieść ten sukces, ale musisz zastosować tutaj zasadę brania i dawania i otrzymywania. Musisz się więcej zaangażować, pozwolić też na to, aby strach nie kierował Twoimi wyborami, bo może to spowodować brak równowagi. Jest teraz najlepszy czas dla Ciebie, żebyś realizował swoje plany, swoje marzenia, wdrażał je w życie, bo cała Twoja ciężka praca i wysiłki, Twoje całe zaangażowanie, nauka, tworzenie, spędzanie czasu w ten sposób będzie procentowało. W sposób, którego właśnie możesz się nie domyślać, bo są to prezenty, które będą Ci dane, są to dary, tak? Jeżeli Ty jakiejś pracy poświęcasz swój czas, swoje pomysły, energię, nadajesz swoim intencjom, wówczas Wszechświat Ci odwzajemnia, wysyła Ci znaki, sygnały, możliwości spotkania z pewnymi ludźmi, żeby zapewnić Ci sukces. I wszystko to jest wymianą, więc rób dalej to, co robisz, bo to wszystko zwróci się dla Ciebie dziesięciokrotnie. Zobaczmy w takim razie, co dla raczków na najbliższy czas w sprawach związkowych, w sprawach miłosnych, partnerskich, jakie
energię tu będziemy mieli. Mamy kartę bratnich dusz. Dobrze, poproszę jeszcze o 2 karty. Spełnienie marzeń, bratnie dusze. Ok. Więc pierwsza karta to, tak jak mówiłam, bratnie dusze. Przychodzi do Ciebie, zbliża się miłość, harmonijne partnerstwo, relacja, która będzie sprzyjała rozwojowi osobistemu. I Twoim przeznaczeniem jest ewoluować i przekształcać się dla innych. Pewne osoby w Twoim życiu mogą się pojawić po to, żeby uzdrowić Cię i przenieść na wyższy poziom Twojej świadomości, Twojej autentyczności. I zawsze jest to doświadczenie wzajemne, chociaż rezultaty mogą być odczuwane przez każdą ze stron w inny sposób. Każda z 2 osób czerpie coś zdrowego dla siebie w tej relacji, więc mogą to być relacje, kiedy może to być spotkanie z osobami, z ludźmi, których rozpoznasz po bardzo silnym przyciąganiu. Albo może być też tak, że po bardzo silnej niechęci do nich na początku. Bez względu na to wszystko zostaniesz w jakiś sposób zmieniony. Dzięki właśnie tej wzajemnemu braniu i dawaniu, wzajemnemu doświadczaniu różnych rzeczy. Tu karta jakby przypomina Ci, że związki, które pojawiają się na Twojej drodze, one uzdrawiają Cię w jakiś sposób, prowadzą Cię do prawdziwego Ciebie. Więc karta jakby mówi o tym, że spotkasz na swojej drodze bratnią duszę, która ma potężny dar, służy przede wszystkim Twojemu dobremu samopoczuciu, dzięki któremu możesz się uleczyć. I ona jest właśnie powołana do tego zadania, żeby nauczyć Cię czegoś być może właśnie niewyobrażalnego, czego się nie spodziewasz. Kolejna karta mówi właśnie o tych niespodziankach, które zsyła nam los. To jest przypadkowość, nieoczekiwane przypadki, szansa połączona z gotowością, szczęście, które pojawia się, taki magiczny splot różnych wydarzeń. Więc wyrocznia mówi, że osiągnąłeś porozumienie z jakimś większym dobrem, gdzie znajdują się Twoje marzenia i te marzenia są bardzo dobrze zsynchronizowane, panuje w nich harmonia. Jest teraz czas na szczęście, przygotowanie się, aby spotkać się, stworzyć jakieś cuda, których nie byłbyś sam w stanie zaplanować. Czyli jest to jakby opatrzność, która przynosi Ci to wszystko, o czym do tej pory mogłeś marzyć. I jest w tym jakiś plan, który stawia przed Tobą drugą osobę, właściwą osobę we właściwym czasie. Możesz więc
spotkać wkrótce osobę, która będzie niezwykle ważna w Twojej podróży przez życie. I jest to w tym właśnie taka przypadkowość, nieoczekiwana przypadkowość, na którą nie masz wpływu, więc nie jest to w Twoich rękach, więc zwróć jakby uwagę na znaki, które mogą się pojawiać, bo wkrótce spotkasz osobę, która być może będzie dla Ciebie bratnią duszą, wprowadzi do Twojego życia jakieś nowe lekcje, nowe doświadczenia, które będziesz musiał poczuć i wyciągnąć z tych lekcji to, co najlepsze dla siebie, tak? I kolejną kartę, jaką mamy, to zmiana wiatru. To jest poczucie, że zbliża się do Ciebie jakaś zmiana, niewidzialna zmiana. Jest to też niepewność, w którą stronę zawieje wiatr, gdzie te zmiany Cię zapędzą. Dążymy do tego, żeby mieć pewność co do tego, na co jesteśmy przygotowani, mieć pewność, że coś nastąpi w naszym życiu, że pojawią się jakieś zmiany, a tu jakby będziemy doświadczać tych uczuć zmiany jako jedynie poczucie, że coś zostało zapoczątkowane, jakaś pojawiła się niewidzialna zmiana, następuje transformacja, ponieważ pewne zewnętrzne warunki odstają od Twoich pragnień i oczekiwań, ale ważne jest w tej karcie to, żeby nie zbaczać z kursu, żeby trzymać się, bo to prowadzi Cię do lepszej przyszłości. Karta zapowiada, że przed Tobą zaczyna się bardziej interesujące życie, ciekawsze. To jest podróż w nieznane. Być może w związkach przechodzisz teraz jakiś okres, w którym wydaje Ci się, że nie jesteście ze sobą odpowiednio zsynchronizowani. Może jest wiele emocji, może jakieś nastroje, które grożą zniszczeniem związku. Może ktoś zmienia zdanie i odchodzi. Ale wtedy jest jakby ważne otwarcie się na to, że wszystko wiedzie ku dobru, że to dzieje się nie bez jakiegoś konkretnego powodu, bo pojawiają się jakby nowe możliwości rozwoju, zrozumienia tego, co tak naprawdę potrzebujemy i gdzie znajduje się to nasze prawdziwe szczęście. Więc jakby cokolwiek by się nie działo wokół Was, to znajdziecie to schronienie i unikniecie tego zamieszania, tych dramatów. Powietrze się oczyści i znowu wszystko będzie świeże i nowe i ten czas jakby minie.
Może właśnie w sprawach uczuciowych jesteś teraz w takich warunkach, w których jakby nie możesz nad nimi panować, nie masz nad nimi kontroli, więc ta karta mówi, żeby nie walczyć z tym, bo te zmiany są nieuniknione i służą lepszemu dobru. Nawet jeżeli coś tutaj się zawali, czy dojdzie do zerwania, czy zmiany zdania, coś zostanie zniszczone, to są to zmiany nieuniknione i możesz wtedy mieć wrażenie, że to wszystko było budowane na piaskach, tak? Ale wszystko jakby zmierza do tego, że osiągniesz pewną jasność, siłę, że zbudowałeś tą relację i ten związek właśnie na swoich marzeniach. Wszystko ułoży się ułoży się na właściwym miejscu. Zobaczmy jeszcze może przesłanie z kart z wyroczni. Jaka tutaj karta rada jeszcze dla Ciebie? Karta rada dla raczka. Dobrze, mamy kartę dziecka i już sobie zobaczymy. Pierwsza karta, która mówi, że Twoje wewnętrzne dziecko jest chronione. Możesz czuć się szczęśliwy i bezpieczny. Wszystko jest w porządku. Jesteś chroniony przez siły wyższe, przez aniołów i możesz czuć się zaopiekowany, możesz czuć się kochany i zmierzasz we właściwym kierunku. Wszystko jest zgodnie z planem, tak? Masz nad sobą ochronę. I karta rada, druga, która mówi, żeby ustalić swoje cele. Dzięki asertywności i samodyscyplinie możesz przyjąć rolę przywódcy w jakiejś sytuacji. Możesz być osobą, która podejmie decyzję w grupie. To jest karta, która mówi, że teraz jest czas na to, żeby ustalać granice, żeby skupiać też swoją uwagę na osiągnięciu celów, ale nie tylko własnych, ale celów ogółu, celów grupowych, żeby trzymać się planu, doprowadzać wszystko do końca. Dzięki temu unikniesz przeszkód na swojej drodze i będziesz w stanie osiągnąć to, co wydawało się niemożliwe. To jest też karta mówiąca o tym, że możesz spodziewać się jakichś możliwości nowych w kwestiach zawodowych, być może awansu, może większych pieniędzy lub dodatkowych obowiązków. Ważne, żebyś podejmował uczciwe i sprawiedliwe decyzje. I karta też mówiąca o tym, że teraz Ty jesteś jakby przywódcą
większej grupy i Twoje zdanie będzie się w grupie liczyło. Dzięki temu właśnie, że będziesz potrafił zrobić odpowiedni plan, określić, przepraszam, swoje cele, być zdyscyplinowanym i asertywnym w stosunku do innych. Zobaczmy jeszcze jedno przesłanie anielskie dla Ciebie. Przesłanie anielskie dla Raczka. Zarządzanie stresem. Co tutaj anioł stróż ma w tej kwestii do powiedzenia? Zarządzanie stresem. Więc karta mówi o tym, że aniołowie są razem z Tobą i pomagają Ci zredukować stres. Zwróć więc szczególną uwagę na to, żeby Twoje myśli, uczucia skierować w bardziej spokojnym kierunku, zrelaksować się, więcej odpoczywać, być może ćwiczyć, zmienić jakąś codzienną rutynę, unikać konfliktów. Jest to czas, kiedy potrzebujesz zmniejszyć ilość stresu w swoim życiu, a także zmienić sposoby, w jaki ten stres nad Tobą, na Ciebie wpływa, oddziaływuje na Ciebie. I ta karta ponownie mówi, jak tutaj karta wyroczni, o tym, żeby być bardziej asertywnym w stosunku do innych ludzi i odpowiadać im nie, kiedy tego wymaga sytuacja albo kiedy czegoś chcą od Ciebie. Więc nie rób niczego z poczucia winy albo z poczucia obowiązku. Angażuj się tylko w te działania, w których czujesz, że są one zgodne z Tobą i kiedy możesz im oddać się z pełną miłością. Więc karta też mówi o tym, żeby unikać agresywnego otoczenia, żeby nie angażować się w jakieś negatywne relacje, w sytuacje, w które mogą Cię martwić. Lepiej jest zaplanować sobie sposób radzenia z jakimiś problemami, niż ciągle martwić się poprzez unikanie tych stresujących sytuacji. Więc ważne jest tutaj też zadbanie o siebie, o swoje zdrowie, o swój odpoczynek. Być może ważne byłoby wyjście do natury, jakieś ćwiczenia, zdrowy sposób odżywiania się. W każdym bądź razie oddaj te zmartwienia wszechświatu, a poproś, by otrzymać od nich w zamian mądrość, która pomoże radzić sobie z każdą stresującą sytuacją w Twoim życiu. Dobrze, dziękuję w takim razie, drogie raczki, za to, że byliście ze mną w tej przestrzeni, że wysłuchaliście tego czytania. Dziękuję Wam za wsparcie, które dajecie mi poprzez komentarze, łapki w górę. Życzę Wam jedynie miłości dzisiaj, uzdrowienia na Twojej drodze, dobrego samopoczucia i do zobaczenia.